vlogu na moim kanale. Dzisiaj daily vlog. W ogóle miałam mieć na czwartek jakiś inny film, ale w końcu stwierdziłam, że dawno takich daily vlogów nie było, cały dzień ze mną. Zwykły taki dzień. Teraz robię kawę, kanapka dla Eliasza zrobiona i trochę zimno jest, dlatego się zakryłam. I co chciałam jeszcze powiedzieć, właśnie mam parę spraw do załatwienia, ale nie są to one wcale jakieś takie duże i dlatego też będzie to taki mini dzień ze mną. Porozmawiamy, trochę porobimy co nieco. Ja szykuję, właśnie muszę zrobić kawę, więc się wracam do tego. Dobra, jesteśmy na tej drodze, gdzie posprzątali. Raczej nie jest to idealnie posprzątane, ale ten największy syf jest zrobiony. Niestety, jak widać na przykład tam po tym kartonie, to nadal ludzie zostawiają tak czy siak. Nie rozumiem po prostu, serio, kartonu nie możesz wyrzucić u siebie tak ciężko. Pewnie coś tu w środku jest, no ale i tak jest czysto. No oczywiście, że ktoś coś tu zostawił, swoje śmieci. No, więc jest posprzątane, ale ludzie jak nie szanują, tak nie szanują i zostawiają nadal swoje śmieci tutaj w tym miejscu. No ale dobrze, że jest posprzątane. Mam nadzieję, że w lato też tak będzie czysto w miarę, żeby jakieś zarazki się nie roznosiły. Na przykład ostatnio tu był jeden śmieć, a teraz już są dwa śmieci, żeby nie było, nie? Są zamontowane kamery, ale nie tutaj, tu gdzie się często zostawia śmieci, ale na tym pierwszym i tylko obejmuje kawałek drogi, więc to też jest mały problem, bo za mało jest tych kamer, żeby obejmować wszystko. Z tego co widzę, to nie jest nawet prawdziwa kamera, tylko jakaś sztuczna. Prędzej wolałbym zobaczyć moją ukochaną córkę na wszystko. Mama. Najsubtelniej jak moje wyglądzie z pewnością przyciąga uwagę. Cenniki ją przeszyły jego brzuch. Jednak nie wszyscy spłonęli. Bardzo czuję ocenę. Dotknięcie więcej niż jednej osoby naraz znalazłam się w tym miejscu. W tym momencie książka Anatema. Jest to książka, pierwsza część w ogóle, kolejnych części jeszcze nie ma. I książka fantasy gotycka. Wydaje się naprawdę fajna, rozwija się wolno, to trzeba przyznać, bo naprawdę przez jakieś tam chyba 16 rozdziałów główni bohaterowie się nie spotkali, ale historia, choć wolno się rozwija, bardzo interesująca jest. Chyba dlatego, że w ogóle chyba lubię taki klimat gotycki. Najlepiej mi pasuje. Jeżeli chodzi o dzisiejszy obiad, to właśnie się szykuje pizza z nowego przepisu i to jest Soul Road Pizza, czyli na zakwasie. Wiecie, jak się ma zakwas i trzeba go dokarmiać, to się szuka przepisów, wszystkich przepisów, które wypada się zrobić na zakwasie, dlatego że nie chce się marnować tego zakwasu dokarmianego non-stop. I słuchajcie, dzisiaj co robimy? Najpierw przetestujemy w końcu, sprawdzimy różnicę pomiędzy tutaj nowymi płatkami pod oczy od Abiba, a tymi starymi kolagenowymi. Wiem, że te retinolowe nie powinno się w ciągu dnia, ale słońca takiego nie ma, plus no, w takich płatkach na pewno dużo tego retinolu nie ma. Jeżeli by się coś działo, to dam Wam znać, ale raczej nie powinno to nic szkodzić. Ja już mam na sobie nałożony tonik. I najpierw zaczniemy od tej starej wersji. I ta stara wersja, już Wam wcześniej mówiłam, ona ma takie fajne wypustki, dzięki czemu bardzo fajnie się trzyma oka. Nie spada, można robić co się chce z tymi abibowymi płatkami pod oczy.
I tak jak Wam wcześniej już nieraz mówiłam, z tymi abibowymi płatkami możecie naprawdę dużo robić, a one będą się trzymać i są naprawdę fajne. Chyba za wysoko je sobie podłożyłam. No tutaj klasycznie wygląda wszystko podobnie. I tak myślę, że tylko no, składnikowo i kolorystycznie będzie się różnić. No, płatek jest bardzo podobny. Podobna jakość wykonania. Dobra, jakość jest ta sama, nie ma różnicy. Wielkość, właśnie wypustki, ilość tego serum jest podobna. I słuchajcie, jedna różnica to oczywiście ten kolor i składniki, więc myślę, że fani płatków Abiba kolagenowych będą zachwyceni, bo ja jestem i mam nadzieję, że te retinolowe będą fajne, jeżeli chodzi o redukcję zmarszczek. Oczywiście nie wymagajmy tego jakiegoś cudu, ale widoczność może się troszeczkę zmniejszyć. Te oczy na pewno nie będą podpuchnięte, bo te abibowe właśnie pomagały też w tym, żeby tak te oczy rozjaśnić, pomóc wyciągnąć te takie worki pod oczami, żeby nie były tak widoczne na przykład po nocy nieprzespanej. I do tego oczywiście nałożymy sobie maseczkę, bo jeżeli i tak musimy trzymać abibowe te pod oczami, to maseczka jak najbardziej. Ja nadal mam te od Medacosite, które codziennie używałam. Ostatnio, no mówię, jakoś tak nie mam sił na pielęgnację. Zadawania myśli, że mogę być nie skołowana. Też właśnie dzisiaj muszę się zająć planem wycieczki jednej z grup na maj. Zaczynam wcześniej wszystko planować, dlatego że tak miesiąc przed chciałabym już mieć skończony cały plan, wszystko zarezerwowane i zorganizowane. Dlatego chwilę wcześniej wszystko ogarniam. Też, żeby oni mieli czas na jakieś zmiany, jakieś poprawki, więc liczę, że mi się uda. Ogólnie będą ze mną 3 dni, w tym pół dnia jednego dnia, pół dnia drugiego oraz 1 dzień w Gyeongju. Więc muszę wszystko zaplanować od godziny spotkania, po godziny powrotów, jakie rzeczy będą w tych dniach organizowane oraz troszeczkę im pomagam, żeby mieli, jakby to powiedzieć, te dni, które nie są ze mną, też te najważniejsze atrakcje, które ze mną nie zobaczą, żeby sami mogli także sobie je rozplanować. Myślę, że to też bardzo ciekawa opcja. Przy okazji dostaliśmy już prezenty na Solal, więc chciałam Wam pokazać, co takiego otrzymaliśmy. Też pokażę Wam, jakie prezenty mój mąż otrzymuje od swoich współpracowników, kiedy oni wyjeżdżają na jakieś wyjazdy typu wakacje lub coś tym podobnego, więc tym razem ktoś chyba był w Tajlandii, z tego co kojarzę, ale najpierw solalowe prezenty. I słuchajcie, pierwszy to sami sobie wybraliśmy. Niestety w tym roku nic takiego ciekawego nie było, jak na przykład maska albo w zeszłym roku też airfryera, więc zdecydowaliśmy się na bulgogi. Bulgogi z wołowiny. Dostaliśmy około 1,5 kg w takich opakowaniach, więc wszystko jest zmrożone. 300 gram, więc na jeden posiłek w sam raz. Druga rzecz to otrzymaliśmy tak zapakowane w taki typowy koreański sposób zapakowany prezent. Tak, w Korei pakuje się prezenty takie właśnie świąteczne w taką formę do noszenia w taki sposób materiałowy. Myślę, że to nawet całkiem fajny sposób, bo taki materiał szybko się nie zepsuje. Można na przykład komuś innemu zapakować prezent, więc jest przy okazji bardzo ekologiczny. I słuchajcie, co my dostaliśmy? Dostaliśmy persymony. Persymony w taki takie suszone persymony.
i się zastanawiam, co z nimi zrobić, dlatego że mamy ich bardzo dużo, bo jest tu jedno opakowanie i już pokazuję Wam resztę. Tadam! Jeszcze więcej i tadam! Jeszcze więcej! Więc jest naprawdę ich dużo i zastanawiam się, gdzie tutaj powinnam je trzymać, bo tu jest napisane Nendombo Kwa, czyli powinnam w 15 stopniach trzymać. Więc najlepiej będzie je wyciągnąć na zewnątrz, na werandę, bo obawiam się, że tutaj może się szybko zepsuć, więc pewnie będziemy je tak jeść, tak wiecie, na surowo. Może dzisiaj spróbujemy razem z moim mężem. I z takich kolejnych ciekawostek to kolega był mojego męża chyba w Wietnamie albo w Tajlandii, właśnie nie pamiętam, ale chyba Wietnam i mamy taką galaretkę mango. Eliasz nie lubi, ja spróbuję na pewno, więc będzie do testowania 2 takie opakowania, tak jak Wam kiedyś wspominałam, prezenty z wycieczek, z jakichś wyjazdów są bardzo popularne i współpracownikom się zawsze daje, a tutaj mój mąż także dostał Kim Dried Leaves Product of Korea. Może jedno opakowanie mogę mojej siostrze wysłać w paczce, więc zapytam się, bo mam te opakowania 2, jest całkiem sporo. Wydają się takie fajne, chrupkie. Przetestujemy, może zrobimy kimbap jednego dnia, taki wiecie, mniejszy, bo on, jak widzicie, nie jest taki typowy. On jest, ten kim jest podłużny, bo normalnie to jeszcze tutaj powinien być taki kawałek, jeżeli byśmy mieli taki duży kimbap robić, klasyczny, klasyczną rolkę, ale nie, to jest taki mniejszy, więc myślę, że będzie fajny właśnie do zrobienia takiego mini kimbabu z takimi mniejszą ilością składników. O, mój sos! Tak, przy okazji prezentów, zakupów i tym podobnego, to zrobię Wam mini haul z second shopu. Mam tutaj 3 rzeczy. Jedna wełniana, jedna vintage, a jedna taka bo kolor już widzicie. Sweter turkusowy, no niestety nie jest on z naturalnych materiałów, ale właśnie z powodu tego turkusowego koloru zakochałam się w nim. Jak wiecie, mój różowy sweter już dogrywa, więc zdecydowałam się zakupić taki turkusowy. Chyba mi pasuje, tak mi się wydaje, jest bardzo ładny, króciutki, więc nie będę musiała go jakoś tam mocno podwijać. Rękawki takie długie, szerokie, no podoba mi się strasznie, w ogóle wygląd tego. Szkoda, że te wełniane swetry często one są ładne, ale bardziej w takim klasycznym, vintage'owym stylu, które no jak chce się czasami trochę zaszaleć, to woli się jednak coś kupić, mieć coś w szafie. No, tak jak mówię, niedługo pozbywam się mojego, słuchajcie, różowego swetra i potrzebowałam coś w kolorze. I kolejna rzecz to jest zielony golfik klasyczny, ale nie taki typowy, bo jest 100% wełniany. Mam ten sam sweterek, ale w kolorze kremowym. Więc jak zobaczyłam, tam był jeszcze w ogóle ten sam kremowy, który mam i się zastanawiałam, czy go nie kupić, ale już sobie powiedziałam, daj se spokój, Martyna, daj se spokój. Powstrzymałam się, no, więc wiecie. Ale jeżeli chodzi o takie wełniane golfy, to są klasyki, które można właśnie ubierać pod jakąś koszulę, pod jakieś, wiecie, bluzy, swetry, żeby było nam cieplej i to dotyka naszej skóry, więc jeżeli jest wełniane z naturalnego materiału, to super, plus fajnie grzeje. Naprawdę fajnie grzeje i daje to ciepełko. Do tego jest w kolorze właśnie takim zielonkawym z czarną lub granatową nitką, więc nie mam takiego. Będę mogła wymienić te wszystkie moje golfy, które są Plastic Fantastic, które kiedyś tam kupowałam, a teraz już przystaję. Jeszcze liczę, że uda mi się złapać może taki czarny golf, to już będę w ogóle, to wtedy już będę miała pełny
asortymencik golfów i już więcej nic nie będę musiała kupować. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest vintage'owa bomberka. No spodobała mi się, zastanawiałam się przez moment, czy ją kupić, ale później tak powiedziałam, biorę ją. Jest trochę nietypowa, bo to jest materiał sztruksowy, ma właśnie szerokie ramiona, więc jakieś tutaj rękawy, więc jakiś sweter pod spodem na spokojnie zmieścimy. Do tego słuchajcie, ma takie wyszywane emblematy tutaj z przodu i one kiedyś były skórzane. Widać, że przez pranie te skórzane materiały odeszły, ale mi to nie przeszkadza, bo i tak to źle nie wygląda. Jest ciepła, właśnie kremowa, granatowa. Do tego ma bardzo ciekawą część tej bomberki, dlatego że ta część jest odpinana, czyli dodatkowy padding mamy pod spodem. Bardzo interesująca, lekko śmierdząca, więc idzie za chwilę do prania i mam nadzieję, że już niedługo pokażę Wam jakieś stylizacje z taką bomberką, dlatego że szykuję dla Was film Martyna kontra Pinterest i przekonamy się, jakie stylizacje dla Was wybrałam, a mam troszeczkę ich, więc poszukam jeszcze z bomberką, żeby właśnie przedstawić Wam jakąś stylizację z tą oto sztuką. Naprawdę się rozpadłam. Wszystkie straszne rzeczy, które wydarzyły się, to mogło się z nią stać. Głos ten brzmiał. Pozwoliłam zawładnąć sobą rozpaczkę. Zeszłam z kamienia, mamy czas idealny, ponieważ jednak żadna myśl nie przychodziła mi do głowy. Odwróciłam się, by nie było człowiek miał w sobie takiego, że... Słuchajcie, ale jest przyjemnie. 11 stopni, lekko wieje wiaterek, ale taki przyjemny, nawet ciepławy ten wiaterek, więc super. Zapach wiosny powoli się zbliża. Lecimy po mojego synka, a potem skoczymy, słuchajcie, do sklepu, bo muszę kupić składniki na pizzę plus jakieś tam dodatkowe rzeczy, bo jabłuszka się skończyły Eliaszowi. Tak, jada, te drogie jabłka. Spójrzcie, tutaj jest oznaczenie, że jest okno dla straży pożarnej, że jak będzie pożar, to wtedy chyba wybijają albo coś, żeby uważać? Pewnie tak. Pierwszy raz widzę coś takiego. To nowy budynek u nas. Ładne opakowanie. Co? Ładne opakowanie. Takie. Mama, jest tego? Nie? Co? Coś nowego mamy. Masz, zdobórz do środka. Aha. No ciężkie. Mama, czemu tego? Dobra, mini haul zakupowy, szynka na pizzę. Za chwilę zacznę robić. Tutaj mamy kimchi, jest też gochujang, bo już się nam skończyło. Nie używamy dużo, ale jednak się skończyło. To jest ser ulubiony na pizzę. Tutaj mamy szynkę. Niestety te mniejsze opakowania nie ma, więc mam nadzieję, że się nie zmarnuje. Mam salami, suszone pomidory, kiełbaski dla Eliasza i mamy też mój przysmak i oczywiście jabłuszka, tak jak najważniejsze, po co poszliśmy w ogóle, i patyczki z Daiso, to jest do mycia podłóg. Tutaj mamy kolejne skarpetki tutaj do tych moich krzeseł, bo najlepiej się trzymają, wiecie? Bo one są bardzo wąskie, dzięki czemu tak fajnie obciskają i nie mamy problemu z tym, że ciągle spadają. Środki do czyszczenia, bo też już się kończą. I to chyba, słuchajcie, wszystko. Tak jak mówiłam, za dużo nie kupiłam. W ogóle chciałam Wam się właśnie pochwalić, co kupiłam w Gyeongju. To mamy tu kolczyk, taki ładny, moim zdaniem, fajny. Kiedyś miałam takie właśnie z łańcuszkami tutaj przyczepiane
I słuchajcie, muszę założyć, bo ściągnęłam, ale chciałam Wam pokazać też, bo to nie ten palec. Nie wiem czemu, ale chyba koranki mają bardzo wąskie te palce, bo jedyne miejsce, gdzie mi się mieszczą te pierścionki, to mieszczą mi się na tym palcu. Na innych niestety mi się nie mieszczą, tak jak obrączka, więc mam troszkę ograniczoną ilość palców, które mogę nosić, pierścionki. I słuchajcie, kupiłam sobie ten brązowy. I jeszcze tak ładnie pasuje do paznokci, które mam. A ten zielony to już jest stary z Donju. W ogóle te pierścionki, te akrylowe tego typu zrobiły się bardzo popularne i w tych sklepach z biżuterią w Korei jest ich naprawdę dużo. Dobra, ja się zajmuję pizzą, bo muszę podzielić ciasto, muszę zrobić kuleczki i żeby, no, tym bardziej, że za dużo czasu nie zostało, żeby one jeszcze sobie tam oddychało, podrosło i wtedy będę robiła resztę. Robimy! Totalnie. Nawet zachowałem niedużą półkę na całej podłodze i zaczęło mi burczeć w brzuchu. Na desce rozdzielczej przeprawiały mnie ociarki z łodziankami. Sztywniacy już tak mają. Doszło do dużego wycieku wody, a ponieważ No więc tak wygląda mój pan. O, jasna! Miałam cały zapas takich podróbek. Nie, jestem mitów. Nie kurczyć. Blask światła samochodu i zaraz zniknął. Zabrałem kelnerę, no zostawiłem. Muszę się napić i przenocować w twojej kanapie. Po tym, jak się poznaliśmy z Saszą, jak doszło do tego, że zatrzymała się moja... Mogę przestać się gapić przez to głupie bok wspólnego z biżuterią i trudność wynikała z irracjonalnej wchłaniania jako doskonałego szkła. Od wtorku nieustannie tu do kolan, a ja z rozcięciem snu właśnie. Jax od razu wziął mnie pod rękę. Tak się zastanawiałam, jak zakończyć tego daily vloga i pomyślałam, że porozmawiałabym o temacie, który jest mi bliski i który na przykład czasami poruszam tutaj na kanale. I jako, że jestem mamą, to ostatnio w internecie, a bardziej na YouTubie zrobił się bardzo popularny temat właśnie poprzez jedną z influencerek, która nazywa się Andziaks. Pewnie ją kojarzycie. Teraz urodziła i został poruszony temat telefonów. I ja mam parę takich plotkarskich komentatorów, którzy właśnie ten temat poruszali i pomyślałam, że mogę dać moją perspektywę oraz perspektywę jako osoby, która mieszka tutaj w Korei i czy to jest duży problem, jeżeli chodzi o telefony. Jeżeli chodzi o moją perspektywę, to jeżeli jesteście już dłużej na moim kanale, to już kojarzycie mnie jako osobę, która raczej jest przeciwniczką wczesnego podawania elektroniki dzieciom i mój syn do tej pory nie ogląda na przykład codziennie bajek, przez długi czas w ogóle telewizji nie oglądał. Teraz oglądamy razem na przykład w ciągu weekendu jakiś film razem rodzinnie, albo czasami na przykład jak ja się źle czuję, albo mam zły dzień i po prostu nie mogę się zająć moim synem, pada deszcz od paru dni, to wtedy mogę mu włączyć bajkę. Mam parę takich bardzo fajnych bajek, z których często korzystamy i Eliasz je bardzo lubi. I ja jestem po prostu przeciwniczką też na przykład dawania telefonu, żeby dziecko się uspokoiło w metrze czy w restauracji. A jak to wygląda w Korei? No to słuchajcie, to jest bardzo ciekawy temat i ja już nieraz go poruszałam, dlatego że Koreańczycy raczej mają taką lekką rękę w tym temacie i wiele razy w restauracjach dzieci na przykład, żeby były spokojne, dostają telefon i tutaj już nie mamy różnicy między wiekiem, po prostu zaczyna to się od bardzo młodego wieku, czyli roczku, 9 miesięcy. Po prostu, kiedy dziecko siada w restauracji, jest czas na jedzenie, to żeby się uspokoiło, żeby
inni rodzice, inni ludzie w restauracji nie spojrzeli się na nas, dlatego że nasze dziecko przeszkadza i płacze, to rodzice decydują się dawać telefon. Ja się przyznaję, na początku mojej przygody ogólnie z restauracjami i miejscami, gdzie spędzaliśmy czas wśród ludzi, czasami zdarzało mi się dawać razem z moim mężem telefon, dlatego że na przykład my już jeszcze nadal jemy, a nasz syn już zjadł i wtedy się kręcił, zaczynało mu się tu nie podobać, płakać, a myśmy chcieliśmy po prostu zjeść w spokoju, to dawaliśmy mu telefon, ale niestety później okazało się to, że zabranie samego telefonu mu powodowało, że był totalny płacz i rozstrój nerwów, więc zdecydowaliśmy się w pewnym momencie całkowicie ukrócić telefony, bajki przy jedzeniu, obok jedzenia, w ogóle nie dajemy. Ma się uspokoić, są pewne sytuacje, gdzie musi po prostu się nauczyć, jak się zachowywać w społeczeństwie i od tamtej pory po prostu nie dostaje telefonu, zachowuje się bardzo grzecznie, czeka aż my zjemy, zajmujemy go rozmową, jakimiś innymi zajęciami, ale bez bajek, bez telefonu. Dzięki temu też 30 minut w metrze na spokojnie może przejechać i na przykład z nami rozmawiać. Co niestety wśród Koreańczyków raczej nie jest rzeczą popularną i wielu rodziców właśnie, czy w metrze, czy w restauracjach, czy po prostu w sytuacjach, kiedy trzeba na coś poczekać, to dostają smartfona. Niestety wiele instytucji już alarmuje w tym temacie, że dzieci, im wcześniej dajemy telefony, to powoduje brak koncentracji, brak takiego skupienia. Do tego może powodować uzależnienia właśnie od elektroniki, więc wiele instytucji mówi, że od 12 roku, jeżeli chodzi o większą kontrolę nad dzieckiem, bo na przykład już zaczyna chodzić do szkoły samemu, no to od 7 roku życia poleca się dawać na przykład smartwatche, które nie mają dostępu do internetu, bo tutaj też oczywiście oprócz tego, że uzależnienia od elektroniki, o to wszystko, ale także o niebezpieczeństwa w sieci. Jest ich bardzo dużo. Ja mam na przykład polubione na Instagramie parę takich kont, które propagują właśnie i informują rodziców, w jaki sposób postrzegać bezpieczeństwo w sieci oraz właśnie kiedy najlepiej dawać elektronikę. Oczywiście to też wszystko zależy od rodziców i od naszej sytuacji. Ja mam jedno dziecko, więc nie mam takiej sytuacji, że jedno starsze dziecko już zaczyna oglądać bajki, zaczyna mieć telefon, a to młodsze po prostu też by chciało. Więc to jest taki moim zdaniem bardzo ważny temat, tym bardziej, że niestety już skutki na ulicach widać tego, dlatego że na przykład oprócz w restauracji, to miałam taką sytuację, że dziecko około 10-letnie po szkole, zamiast bawić się z rówieśnikami, ogólnie spędzić jakoś ten czas, wiecie, na świeżym powietrzu, to dziecko po prostu zjeżdżało ze zjeżdżalni, po prostu ze zjeżdżalni z telefonem w taki sposób. Nie mogło się oderwać. Dużo jest tutaj gier, dużo jest takich bodźców, które powodują to, że dzieci mogą się od tego uzależnić i niestety na przykład rodzice także, bo jest dużo też przypadków osób dorosłych, które się uzależniają od gier tutaj w Korei, więc to też jest poważny problem. Kolejna rzecz, która mnie tak też zszokowała, to właśnie widziałam na przykład na placu zabaw, jaką trójkę dzieci około 7 lat i one siedziały każde osobno i każde miały, wiecie, głowy w smartfonach po 3 osoby. Ja się wychowywałam troszkę w inny sposób, dlatego dla mnie to też jest trochę szokujące. Wiecie, kiedy ja byłam kiedy miałam około 12 lat, to smartfony chyba dopiero wchodziły z tego, co kojarzę. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś były takie cegły. Ja pamiętam, jak była sytuacja, że nauczycielka w pewnym momencie wyciągnęła taką wielką skrzynkę, otworzyła ją i tak, hallo! I ja tak patrzę, co to jest? A pani, telefon!
Tak. Była to zabawna sytuacja, ale teraz to już się troszkę niezabawnie robi, no bo niestety to jest moim zdaniem poważny temat, który powinien być często poruszany w internecie. Oczywiście na dole w opisie do filmu daję Wam linki, jeżeli chodzi o strony internetowe, z których tę wiedzę posiadam i mam nadzieję, że wyjaśniłam, jak ja postępuję. Może kogoś przekonam, żeby też tak szybko nie dawać, albo może Wy też dajcie znać swoje argumenty, czemu chcecie dawać wcześniej, albo czemu chcecie później. To może być fajna, ciekawa konwersacja właśnie w komentarzach. Ja oczywiście dziękuję Wam za ten film. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Pa!